że byliście w Paryżu, prawda? No prawie. I jest bardzo fajnie i przyjemnie. Chociaż można też tu płacić euro. Tu je pop, tam je pop, same popy. No to jest takie pomieszanie stylów. Dom rodzinny Matki Teresy z Kalkuty. Chyba jakiś karaoke tam jest. Trzeba powiedzieć, że pomidorki mają przepyszne, naprawdę. Ale początki osadnictwa w tym miejscu sięgają 4000 lat przed naszą erą. Nikt tego tu nie sprząta. Niestety brak wyobraźni i zmarnowany potencjał. Piwo! Piwo! No water! Co mi poradzicie, bo Beata chciała sobie kupić tu na Kronfleku takie buty zielone. Many. No jest tego złota tu od groma. To jeszcze raz. Nie będę go dać jeszcze raz. Siemandero, witamy Was serdecznie. Chcielibyśmy, żebyście ten odcinek potraktowali jako kontynuację naszego poprzedniego filmu o stolicy Macedonii Północnej, czyli Skopje. Wtedy to opowiadaliśmy o wadach i zaletach samego miasta, jak i o naszych subiektywnych odczuciach względem tej na wskroś charakterystycznej stolicy. Natomiast w tym odcinku opowiemy Wam o dwóch chyba największych atrakcjach znajdujących się w pobliżu miasta. I mamy nadzieję, że nasza relacja będzie w formie i treści wyczerpująco ciekawa, z garściami praktycznych rad, informacji i odrobiną wandrusowego humoru. A w kwestii pewnego wyjaśnienia pragnę nadmienić, że znacząca część materiałów niestety została bezpowrotnie utracona z racji uszkodzenia dysku twardego. Jednak myślę, że materiały, które zostały, wyczerpią w sposób właściwy podjęty temat. Na domiar złego uległ też awarii nasz najnowszy nabytek sprzętowy, ale o tym już dowiecie się w filmie. Zatem zapraszamy na seans. W kanionie Mamada i na górze Wodno. Nie wiemy w sumie, co się nagle stało, ale poziom wody się podniósł dość znacząco, przez co były zalane fragmenty ścieżki. Nie wiem, może jakieś śluzy zamknęli. Dalsza część tego szlaku już była niedostępna. Znaczy się można było się tam pokusić, żeby przejść w tej wodzie, ale Mata za bardzo nie chciała moczyć se butów. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że właśnie dron przestał działać, coś tam jakoś awaria kamery, nie wiem co się stało, bo to jest nowy dron. Spróbuję to rozkminić, jak wrócimy do naszej miejscówki noclegowej. Zobaczymy, czy się da coś z tym zrobić, czy dopiero po powrocie do Polski. No szkoda, bo chciałem dzisiaj sobie zrobić takie fajne ujęcia tutaj w kanionie Matka. Jeżeli nie uda mi się tego w jakiś sposób tam naprawić, no to cały wyjazd do Macedonii bez drona. A tak miało być fajnie, pięknie i mieliśmy widzieć wszystko z wysokości, a złośliwość rzeczy martwych bywa okrutna. A tak sobie można kajakami popływać elegancko. Wielki karabinczyk tu jest. Nie wiem, czy tu zjeżdżali tam gdzieś z tych gór i tu była zapięta jakoś lina, nie mam pojęcia. Ten duży karabinczyk i tablica pod nim została zainstalowana dla upamiętnienia śmierci Otmara Chudomaja, który podczas wspinaczki na dziś nazwaną jego imieniem Skałę Otmara spadł z niej niemalże tuż przed samym szczytem w 1959 roku. Na oczach ponoć setek wypoczywających tam piknikowiczów. Dragan Trajkowski, który wspinał się wraz z Otmarem, tak opisał to zdarzenie. Kiedy zobaczyłem spadającego Otmara, nagle poczułem duży ból w talii od ciężaru Otmara. Lina się zerwała, ale udało mi się złapać linę, którą był związany. Nie mogłem go utrzymać, ręce mi krwawiły, skóra na rękach pękała, a lina się ślizgała. Również Otmar nie mógł mi pomóc, ponieważ stracił przytomność w wyniku uderzenia głową o skałę podczas upadku. Otmar spadł, a ja wisiałem nad jeziorem, ledwo się trzymając, żeby nie spaść. Oczekiwałem pomocy, nie mogłem wejść ani na górę, ani zejść na dół, choć było niedaleko. Dragana uratował Wiktor Mickowski, który przez 3 godziny wciągał go na górę.
Potwierdził też, że jego dłonie były zakrwawione i nie posiadały skóry. Tu jakiś szlak prowadzi m.in. do klasztoru, ale też do górnej osady. Nie wiem, przejdziemy się kawałek, zobaczymy jak to tam wygląda. Jest to widać mało uczęszczane, bo tu nie jest za bardzo wydeptane. Tu jakoś prywatna zagroda. Ajwar stoi na stole. Tu jest ten szlak niby, ale nie wiem czy pójdziemy, bo mamy tak krótkie galotki i w ogóle obuwie tak nie za bardzo, żeby iść, ale jeszcze obejrzę kawałek. Pokrzyw tu chyba nie ma. Woda jakoś jest. Tu jest jakiś szlakowskaz. Monastyr Nedela. To jest tam monastyr. Godzina 25 minut. No i wróciliśmy tam z tego szlaku do tej niby górnej osady. No dzisiaj tak jakby nie jesteśmy przygotowani na takie spinaczki, a tam dość było ostro pod górę, obuwia nie mamy odpowiedniego i też mamy krótkie gadki, a tam się szło w taki haszczak, nie? Także moglibyśmy się narazić na jakieś tam obtarcia, nie obtarcia, ale też żmije tu są, także trzeba lepiej w takie lasy, zagęszczone miejsca, gdzie jest gęsto jakoś trawę, jakoś ta ściółka leśna jest gęsto, lepiej sobie ubrać mimo wszystko długie spodnie i wysokie buty, no przede wszystkim my takie klapki mieli, już się teraz zmienią na adidaski zwykłe. Też z tego powodu, że nie można mieć wszystkiego, jeżeli się przyjedzie w jakieś miejsce, bo chcemy jeszcze do jaskini popłynąć, prawda, w Relo. I teraz kupiliśmy bilety. Bileciki wyglądają, tak. I se czekamy, nie? Musi zabrać ludzi po prostu. No, Musi 50 minut powiedział, no ale nie wiadomo, może wcześniej będzie, także problem jest taki, że nie wolno się za bardzo oddalać, bo nie będą wołać. A o jaskini można jeszcze powiedzieć taką ciekawostka, że najgłębiej zanurkował tam Polak, który nazywał się Krzysztof Starnawski. Zanurkował najgłębiej, bo na 230 metrów, ale jak sam stwierdził, to nie było jeszcze dno jaskini. Zatem grupa speleologów twierdzi, że ta jaskinia może być najgłębszą podwodną jaskinią na świecie, ponieważ nikt jeszcze nie zbadał, nie dotarł do dna tej jaskini. Dobrze, pan już nas woła, także lecimy teraz na statek. No jesteśmy już na tej łódce, na tym stateczku i czekamy na resztę podróżujących z nami turystów. Łódeczka to tak lata świetności już miała za sobą, ale Tak, jest wszystko taki, tutaj. tak, to jest taki bałkański urok. No i żeby dostać się do jaskini, trzeba pokonać trochę schodków, około 2 minuty drogi od jeziora właśnie do jaskini. Pan tutaj odpalił agregat prądotwórczy, żeby zrobić nam światło w jaskini, prawda? I chłodek, schodzi się i jest chłodno. To dobrze. Jaskinia w Relo w zdecydowanej większości znajduje się pod wodą, a o próbach jej penetracji wspominaliśmy już wcześniej. Z wiadomych względów tylko jej nadwodna część została udostępniona turystom. W jaskini zobaczymy ciekawe formacje stalaktytów i stalagmitów. Najpopularniejszym z nich jest stalaktytowy stożek, mierzący sobie 2 metry wysokości. Jaskinia dzieli się na 3 sale i znajdują się w niej 2 jeziora, a wprawne oko wypatrzy zamieszkujące tam nietoperze. A tu macedońska myśl techniczna, a bardziej elektryczna. Bezpiecznik, tu na wierchu jest jakieś kable, druty, chodzą turyści, nawet dzieci też oczywiście. I dziecko może przyjść i chce tam palec sadzić i może wrócić z kanionu matka pokopanem z Leksza. Ale tu mają wyjebongo na wszystko. Takimi niuansami to oni się tu nie przejmują raczej. Jak widać teraz trwa zrzut wody, właśnie poziom wody podniósł się na tym sztucznym jeziorze i teraz widać, że robią taki kontrolowany zrzut. W drodze powrotnej zauważyliśmy, że na parkingach już wszystkie miejsca były zajęte. My ze względu na to, że wybraliśmy się tu dość wcześniej,
udało nam się zaparkować na parkingu przed samą tamą. W przeciwnym razie musicie liczyć się z ponadkilometrową przechadzką z pierwszego parkingu. Więc w myśl przysłowia, kto rano wstaje, temu Pan Bóg miejsce parkingowe daje, warto trzymać się tej niepisanej zasady. Fajna fura przed nami. Przed nim jest jeszcze lepsza fura. Tamta by chciał mieć. Tamta to już jest kosmos. Właśnie próbujemy dostać się na górującą nad miastem Skopje górę Wodno. Z racji tego, że dzisiaj trochę już się zmęczyliśmy, bo byliśmy w kanion Matka. Nie chce nam się iść z buta tam do góry, także skorzystamy z opcji kolejki tutaj, która dowiezie nas na sam szczyt góry Wodno. Tutaj jest parking, który nazywa się Średniowodno, tak? Tak. Poniżej jest Dolnowodno. Tu jest jeszcze z buta tak z No półtorej to jest jeszcze kilometra. kawałek, no ale podejrzewam, że nie wiem, w jakieś dni, w których tu jest wszystko obłożone, miejsca nie ma, no to trzeba tam zaparkować. Parking jest od poniedziałku do piątku bezpłatny. Sobota i niedziela i święta trzeba płacić od 9 do 16, a płacimy wysyłając SMS-a, czyli trzeba mieć karta macedońska. Kupiliśmy taką kartę, ale było sporo kłopotów z zarejestrowaniem tej karty i dzięki uprzejmości naszej pani, która tam nam wynajmuje mieszkanko w Skopie, no poradziliśmy sobie, tak, znaczy się ona sobie poradziła z tym, ale no, nie bez kłopotów. No okazało się, że ten numer, który był na tej karcie, już ma ktoś inny. No dokładnie, ale dało się to odkręcić, pani tam gdzieś podzwoniła, uruchomiła jakieś kontakty i ogarnęła temat, za co jej bardzo, bardzo dziękujemy. No zanim wejdziemy na górę Wodno, chyba kupimy sobie po piwku, bo straszny żar leje się z nieba. Dzisiaj cały dzień bez piwka, także możemy sobie pozwolić. Skopsko tutaj kosztuje 70 denarów. I pani jeszcze nas poczęstowała tutaj takimi orzeszkami, prawda? Dziękujemy bardzo. A te orzeszki, co nam tu pani dała, to powiedziała, że tu jedna taka pani to nosi cały czas w takich kofliczkach małych, takich pudełeczkach, bo ona lubi to fifi, ale nie lubi tych orzechów. Nie umie tego pogryźć. Nie umie tego pogryźć i ona to jej przynosi. Obmamlane, ale dobra. Dobre. No to tam smakuje, nie? Tutaj w Macedonii jest też sporo takich piesków, nie wiem, bezdomnych, bezpańskich, ale wydaje mi się, że ludzie dbają tam o te pieski w jakiś sposób, nie? Piesek, piesku, dbają o ciebie, dawają ci tu woda, nic nie godasz. Ale nie jest natarczywe, nie są natarczywe te psy takie, żeby zaczepiały ludzi. Fajne pieski. To jest ten drugi piesek. Co piesku? Dawałem ci się tu napić. Idziesz nas zaprowadzić do kolejki? Idziesz pod krzok, ja. Tam też trzeci piesek leży. A tu czwarty. No i już mamy odpowiedź, czemu tak na parkingu było mało samochodów. Okazało się, że jest zamknięta. Beata doczytała tu na takiej tablicy informacyjnej, że ostatni wtorek miesiąca jest nieczynna kolejka. Przyjadymy tu jutro, no niestety dzisiaj już nie ogarniemy tego, no bo nic nie zrobimy. No i poniżej tego średniego parkingu jest dolny parking, z którego tam rozpościera się fajna panorama na miasto Skopje. Chociaż mimo wszystko te drzewa tu zasłaniają, to nie jest taka fajna panorama. A Skopje, mimo że jest stolicą kraju, to nie jest to jakieś mega zaludnione miejsce, chociaż mimo wszystko 1/4 mieszkańców Macedonii mieszka w Skopje. Tu jest ponad 500 000 ludzi w Skopje. A cała Macedonia liczy sobie 2 miliony ludzi. No to 1/4 mieszka w Skopje. Ale tu jest taka wieża jeszcze. To chyba idzie wyleźć tam. Idzie, no. Własna odpowiedzialność, ale idzie. No i lożek tu trochę wyżej, czyli na ta wieża tutaj taką konstrukcją metalową. Nie jest to jakoś mega wysoko, ale jest niebezpiecznie, bo nie ma żadnych barierek. No może ktoś spazi, chce coś narobić, aż dziwne jest to, że to jest takie dostępne bez żadnych zabezpieczeń, ale ogólnie tutaj w Macedonii mają na to wyjebongo. Panorama miasta wygląda tak, czyli wygląda jak panorama miasta. Widoczność jest dziś kiepsko, wszystko jest za mgłą, niby pogoda jest super, niby słoneczko świeci, niby niebo jest przejrzyste, a jednak w dalszej perspektywie horyzontu widać słabo. Jest widok totalnie zamglony, krajobraz jest zamglony. Spadam stąd, bo nie ma co więcej robić, a hydz jest jak pieron dzisiaj.
będzie około 37-8 stopni. Tak wyglądają elki w Macedonii, czyli nauka jazdy. Mamy pecha, bo akurat trafiło nam serpentynami za takim jechać. The next day. No i robimy drugie podejście wjazdu kolejką na górę Wodno. No, kolejka jest dziś otwarta, wczoraj była zamknięta, ale to już wiecie. Dzisiaj jeszcze jedziemy do Parku Narodowego Mawrowo, do drugiej naszej miejscówki, opuszczamy Skopje, dlatego szybki wjazd na Wodno, zobaczymy co tam jest fajnego, powiemy trochę o tym miejscu i lecimy na Mawrowo, nie? A dla wszystkich właścicieli czwornogów taka informacja, że z pieskiem można wjechać, jeżeli jest w takiej odpowiedniej klatce, domku swoim, jeżeli jest luzem, prawda, czy też na smyczy, to już nie wolno kolejką wjechać. Hello, 2 tickets up and down. Thank you. No. I 2 bileciki, 100 denarów i 1, trasa tam i z powrotem. Pani mi zrobi, widzisz, nie muszę się martwić. Thank you. Have a nice day. Wagonik może nie jest klimatyzowany, ale nie jest z nim jakoś strasznie ciepło, nie? No nie jest, ale jest dopiero godzina 10:10. Sami jesteśmy w wagonie. Francja, elegancja. A tutaj panorama na górę Wodno. Najgorsze piekło tu jest O 16. gdzieś 16, 15, to tu jest najgoręcej. Puśćcie nas już stąd. No i wyjechaliśmy już na górę Wodno i tutaj na górze jakby trochę inny klimat. Jest tak rzeźko, fajnie, wiaterek wieje elegancko, także no nie daje się odczuć tego skwaru, który był na dole. A tutaj nad naszymi głowami sławny milenijny krzyż, a jest to taka pewna ciekawostka. A jaka to wam właśnie wyjaśni Beata. Za mną znajduje się ten ogromny krzyż milenijny. Mierzy 66 metrów. Jest wyższy prawie dwukrotnie od figury Chrystusa Króla w Rio de Janeiro. I powstał z inicjatywy gmin prawosławnych. Fundowali go Macedończycy z własnej kieszeni. Ci, którzy mieszkają poza Macedonią i w Macedonii związani właśnie z religią prawosławną. Chcieli podkreślić, że Macedonia jest krajem chrześcijańskim. Powstał w roku 2009. Wcześniej stał tu inny, mniejszy krzyż. No, wzbudza ten krzyż wiele kontrowersji wśród mniejszości, zwłaszcza albańskiej, muzułmańskiej. No ale jest taką wizytówką tutaj tego miasta. Jest świetnie podświetlony nocą. Teraz przeczytałam, że oświetlenie ufundowali m.in. Rosjanie. Przynajmniej tyle dobrego. No i w środku znajduje się winda, którą można wyjechać na sam szczyt. Wydaje nam się, że chyba jest nieczynne. Chyba to jest nieczynne z jakichś przyczyn. No może jeszcze później sprawdzimy, czy to faktycznie jest nieczynne, ale wydaje się, że to jest nieczynne. Są tam jakieś schody, ale pewnie schodami nie można wchodzić. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie no. Że na przykład najpiękniejszego chłopa na świecie? Widzę brak przekonania. Nie znam wszystkich mężczyzn na świecie. Z taką pewną dozą niepewności patrzy w dół. W sumie nie wie, czy tam zejść, zeskoczyć, czy nie zeskoczyć. Ma lekkie obawy widać. I chyba się nie zdecyduje. No na samej górze, jak widzicie, też jest jakiś lokal, jest taki plac zabaw dla dzieci, na którym mogą dzieci się troszeczkę rozerwać i dać odsapnąć swoim rodzicom. Są ławeczki, są kosze, jest to miejsce w miarę czyste, a nie zawsze w Macedonii to jest standardem, że tak powiem. I nie zawsze te kosze są standardem. Widać, że ktoś o to miejsce dba. No i tutaj jeszcze są takie punkciki widokowe, na które się chyba jeszcze przejdziemy. Altanki tam dalej w oddali też są jakieś altany na wzgórzu, także jest jakaś dydaktyczna chyba też ścieżka, bo widzę jakieś tablice informacyjne. Tak więc można pewnie spędzić tu fajne przedpołudnie, bądź też popołudnie. Z góry Wodno przy dobrej pogodzie doświadczymy wspaniałych widoków na pobliskie pasma górskie. Między innymi na pasmo Szarpłanina, które przechadza się przez Albanię, Kosowo, Serbię i Macedonię Północną. Dlatego czasem tak po prostu wystarczy tylko patrzeć i odpoczywać.
No tu jest jakaś wieża nadawcza też na górze, a tam budują ponoć nową wieżę nadawczą, przekaźnikową, już taką konkretną, jak widzicie, jest tam żuraw i to jest w budowie w chwili obecnej. Jeżeli chodzi o to, co bardziej widać, czy ten krzyż, czy tą wieżę, ze Skopie widać zdecydowanie rzuca się bardziej ta wieża, nie? Niż ten krzyż. Ten krzyż tak jest w tle za tą wieżą. I ta wieża jest wyższa od tego krzyża. Jeszcze co dowiedzieliśmy się, bo Beata zapytała pana, czemu to nie działa tutaj ta winda i powiedział, że nie działa, ponieważ budują nową, nie? Robią nową windę w środku. Tak No i dlatego teraz na chwilę obecną ta winda nie działa, szkoda. No i nie dostanemy się jak na razie, bo jest zamknięte. Nie wiemy czemu, bo wiatru nie ma jakiegoś specjalnego, ale coś widocznie jest nie tak. Aha, czyli są takie przerwy planowane. A myśleliśmy, że jakieś nieplanowano przerwy. Odnośnie właśnie tych piesków, o których wcześniej wspominałem, można tu prawdopodobnie wypożyczyć taką skrzynkę, bo widzę tu jedna taka skrzyneczka jest, także warto zapytać, czy jeżeli ktoś nie zabierze takiej skrzynki, jeżeli ma małego w miarę psa, no to można chyba wypożyczyć taką skrzyneczkę. Z powrotem też sami, także jest elegancko, picobello i wszystko jasne. Ciepło. Radio pokaż, jak przyniesiesz portkami. Dobrze? No. Światła są czerwone, ale jest strzałeczka. Prosto zielone, to można jechać. Tak jakby warunkowe u nas w prawo jest, nie? A tu jest To tu jest prosto i po prostu wszyscy jadą na prosto, mimo tego, że jest czerwone de facto. Jeżeli ktoś będzie się poruszał po Macedonii, to warto to wiedzieć. Albańskie wesele. O, jadą. Państwo młodzi. Opuszczamy Skopje i zmierzamy w kierunku Parku Narodowego Mawrowo. Zupełnie innego świata, który wywoła w nas poczucie obcowania z naturą. Taką prawdziwą, bez nachalnej komercji i masowej turystyki. Świat, który przypomniał nam lata beztroskiej młodości. Kiedy to bez poczucia zasad, pewnych nawyków i obowiązków po prostu się żyło. I tym życiem w pełni się cieszyło. To cudowne, gdy czasem budzą się w nas pierwotne instynkty. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy beztroskiego życia i tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. A teraz jeszcze chwila z nami, no i spadamy. No i udało nam się szczęśliwie dotrzeć do naszej drugiej miejscówki w Parku Narodowym Mawrowo. A ta miejscóweczka wygląda tak, zaraz Wam pokażę to, jak tu to wszystko wygląda i nas wleziemy do środka. Trzeba Wam to pokazać, póki jeszcze oświeca światło może. Póki jeszcze tu jest w miarę ogarnięte i nie zdążyliśmy tego zagracić i jest czysto, bo ledwo co przyjechaliśmy. Takie fajne łoże tu mamy, małżeńskie prawie że, ale to są dwa łóżka złączone. No i co piękne i najważniejsze, jest tarasik z widokiem na jezioro Mawrowo. Za nami, za domkiem nie widać, jest golem korab, na który się wybierzemy jutro albo pojutrze jeszcze. Zobaczymy, jak to tam kwestie pogodowe będą wyglądały. Temperatura tu jest bardzo przyjemna, bo w okolicach 24-5 stopni, także jest elegancko w porównaniu z tym, co było w Skopie, bo tam było okolice 37 nawet stopni, nie? Tu jest bardzo fajnie. No mamy tu taki jeszcze stoliczku nakryj się elegancki, taki do posiedzenia z widokiem na jezioro. Tam to później Wam pokażę, tam jest taka imprezownia fajna. Bardzo fajne miejsce, bardzo rozsądnie to jest pomyślane, ponieważ tutaj właśnie są do wynajęcia pokoje. Jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, sobie jakąś imprezę zrobić, czy coś takiego, to tam jest telewizor, jest lodówka, są miejsca do siedzenia, są ławeczki, ławki, jest grill jakiś tam jest, także może tam ekipa se pójść i tam imprezować, nikomu nie będą przeszkadzać. Jeszcze jest ważne, że to jest miejsce przyjazne dla ludzi ze zwierzętami. Można tu przyjeżdżać ze zwierzętami. Pan też ma takiego fajnego białego pieska, takiego, nie wiem, czy to jest samojed, taki większy. No jest
telewizorek i fajnie, bo naprzeciwko nie ma żadnej kanapy, tylko naprzeciwko łóżka, także można jakiś seans sobie obejrzeć wieczorem. No i jest taki mini aneks kuchenny, tu jest taka kucheneczka, jest lodówka, co ważne, woda cały czas jest ciepła, tu jest łazieneczka, mało skromno, ale funkcjonalno, umywalka, lustro, kibelek i to wszystko. To była najgłębsza eksploracja, ale mimo tego nie dotknął jeszcze, nie dotknął dna. Dno to jest